Wtedy przybiegł majster. Powiedział: jak śmiałeś zatrzymać maszynę, która pracuje dla niemieckiej Rzeszy? Wziął olbrzymi pręt i strzelił go tym prętem w twarz. Twarz momentalnie stała się sina i zmasakrowana. Witam Was serdecznie na kolejnej opowieści z przeszłości. Dziś opowieść o kobiecie. Kobiecie Polce, która była więźniarką niemieckich obozów koncentracyjnych. Nazywała się Władysława Andrzejewska i nosiła numer 29497. Pracowała jako niewolnica, jako więźniarka w niemieckim przemyśle zbrojeniowym, produkując łuski, produkując amunicję, produkując skrzynie na broń. To wszystko, czego potrzebował Hitler, aby prowadzić dalej zbrodniczą wojnę. Przetrwała koszmarne sytuacje, potworności, przeżyła i dała świadectwo. I dziś ja opowiadam właśnie to wszystko, co widziała w czasie II wojny światowej pani Władysława. A szczególnie kiedy ta II wojna światowa dobiegała końca, a więc kwiecień 1945 rok. Pamiętajcie o tym, aby wspierać nasz kanał. Pod każdym naszym odcinkiem znajduje się przycisk Wesprzyj, klikasz, wybierasz sobie próg wsparcia i zgarniesz bonusy przygotowane. Albo raz w miesiącu stawiasz nam kawę poprzez platformę Buy Coffee. My wtedy zawsze wyślemy Ci jakiś drobiazg do tej kawy. Możesz nas również wspierać poprzez zakupy w naszym sklepie History Story Shop, który znajduje się w zajeździe Hubert w Górach Sowich na Dolnym Śląsku. Praca w zbrojowni trwa 12 godzin. Od 6 rano do godziny 18. Jest tylko 15 minut przerwy, kiedy wzywa natura. Pozwalają wtedy iść do toalety. Szumnej nazwy toalety. Tam wszystko aż lepi się i cuchnie potwornie. W tej toalecie można chwilę porozmawiać. Można przez dziurę dostać kawałek skręta i zrobić 2 buchy. Można też za skręta i za 2 buchy dać szybko swoją bieliznę, z szumnej nazwy bieliznę, cygance, która w kotłowni albo pod maszynami w gorącej wodzie w ciągu 15 minut wypierze ci i przyniesie. I za to poprosi o papierosa. To tak można, ale można też dostać wpysk od nadzorczyni albo wpaść do kloaki, kiedy przyjdą i stwierdzą, że za długo tam siedziałaś. Prace trwają non-stop. Fabryka pracuje, walcuje, szlifuje, topi. Produkujemy amunicję, produkujemy łuski, produkujemy różne podzespoły do różnej maści pojazdów niemieckich na fronty. Cały czas. Pracują jeńcy włoscy. Jednemu raz mało maszyna nie wyrwała ręki z ramieniem. Jego kolega zatrzymał, nacisnął stop. Wtedy przybiegł majster. Powiedział: jak śmiałeś zatrzymać maszynę, która pracuje dla niemieckiej Rzeszy? Wziął olbrzymi pręt i strzelił go tym prętem w twarz. Twarz momentalnie stała się sina i zmasakrowana. Fabryka ma pracować. Mogło wciągnąć, nawet zmiażdżyć tego Włocha, ale fabryka ma pracować. Czeszki, Węgierki, Słowaczki, oczywiście Polki, Rosjanki, Ukrainki i Cyganki. Te wraz z Żydówkami stoją na najniższym szczeblu. Z tymi można zrobić wszystko, co się chce. Jest kwiecień 1945 roku. Wolność czuć. Nadchodzi wolność. Ale tutaj, w tej fabryce, w tych piecach, które buchają żarem i topi się stal,
ciągle zabijają ludzi. Na zewnątrz, kiedy wychodzimy czasami na plac Apelowy, widać już pąki na drzewach, czuć wiosnę i z powrotem w ten zaduch piekielny i w te makabryczne, obłędne miejsce. Mam 3 majstrów. Nazywam ich zielony, szary i biały. Nie wiem, jak się nazywają. Nazywam ich tylko dlatego, że każdy z nich ma inny kolor fartucha. Ale każdy z nich jest godzien drugiego. To po prostu mordercy i bestie. Można oszaleć z napięcia, jakie wywołują te demony. Jeden krzyczy, abym wzięła skrzynię. Drugi krzyczy, abym wzięła łopatę. Trzeci krzyczy, abym ładowała łuski łopatą. Każdy z nich chce coś innego. Nieposłuchanie kogokolwiek z nich to śmierć. Szary mówi, że wbije pręt zbrojeniowy w moją pustą, świńską, polską głowę. Raczej w łeb. Tak krzyczy. Widziałam, jak jeden z majstrów, taki fircyk, blondynek, świński blondyn, szwabski, uszczypnął niedwuznacznie Polkę, która była żoną polskiego oficera. Kobieta wyprężyła się na baczność, spojrzała na niego zimnym wzrokiem, wzięła ślinę w ustach i plunęła mu charkiem prosto w twarz. Do tego jeszcze go spoliczkowała. To było nie do wytrzymania dla człowieka z rasy panów. Gwizdnął tylko. I kiedy gwizdnął, zleciała się chmara sępów, takich jak on, i zaczęli pluć i bić tą Polkę. I co? I szczypać. Szczypać po piersiach, po udach, po pośladkach, po policzkach. Tak szczypać, że aż ta kobieta zemdlała. Potem oddali na nią mocz i wyciągnęli poza halę zakładową. Myśmy tylko słyszeli, że wyjechała w kierunku Berlina i nikt więcej jej nie widział. Widziałam jeszcze inną potworną rzecz. Kiedy to majster rzucił na gorące gilzy wychodzące z pieca cygankę, bo powiedziała, że nie jest w stanie gołymi dłońmi tych gilz gorących wyciągać, poparzy się. To rzucił ją. Myśmy tam były prawie półnagie. Strzępy ubrań to tylko zakrywały lekko intymne miejsca. Więc jak ją rzucił na te gorące gilzy, to ona cała się poparzyła. Kopał ją, nie pozwolił wstać. Kiedy się podnosiła, dalej ją pchał. Wręcz wreszcie się mu to znudziło i odszedł. Wziął papierosa, uśmiechnięty, nawet coś zaśpiewał, poszedł sobie. A ona wygrzebała się jeszcze półżywa, na wpół poparzona. Nie wiem, co się potem z nią stało. Zabrała ją nadzorczyni po skończonej zmianie. Cyganki były traktowane jak bydło. Co ładniejsze, były zabierane do baraku majstrów i kapo i tam tańczyły i śpiewały, albo były brutalnie. 12 kwietnia dochodzi jeszcze jedna przerwa w pracy. Jest to gwizdek. Gwizdek majstrów i kapo. Dlaczego? Dlatego, że nadchodzą naloty bombowe. Amerykanie bombardują niemiecki przemysł. I to jest moment, kiedy można przerwać pracę. Coraz częściej zdarza się, że uciekamy albo na plac, albo do prowizorycznych schronów, które są pod placem zbudowane. Przerwy dochodzą nawet do 4 bądź 5 godzin. Naloty trwają. Na naszą fabrykę nie spadły, jak na razie, żadne bomby. Ale kiedy jest gwizdek, niektórzy myślą sobie, a niech trafią bomby w tych parszywych Niemców. Niech te maszyny, to wszystko zawali się nawet z nami, aby trafił szlak tą rasę niemiecką, raz na zawsze. Niektóre z nas
bardzo boją się nalotów i nie chcą zostać zasypane przez gruzy, belki, stropy walące się fabryki. Niektóre z nas mają taką obojętność, że śpią byle gdzie i na byle czym, aby tylko złapać sen. To 12 godzin pracy. 14 kwietnia. Gwizdek, ale nie ogłaszający alarm lotniczy. Zbiórka. Będziemy wychodzić z obozu. Dlaczego? Dlatego, że nadchodzi front. Musimy zostać przeniesieni do innego. Zaburaczały, wściekły, ulany. Chodzi o mordę zielonego majstra. Krzyczy i podnosi rękę, żeby się ustawiać i będzie wymarsz. Myślę sobie, a nasze sienniki, tam gdzie człowiek wyżłobił mały otwór, kiedy kładł się w swój barłuk, to tylko taka nasza jedna rzecz, którą chcielibyśmy zabrać. Wpadamy w histerię. Nie, marsz! Przed nami jedzie ciężarówka z chlebem. Jak dojdziemy do punktu wyznaczonego, chleb zostanie wydany. Jesteśmy głodne. Maszerujemy przez kolejne miasteczka. Ale wcześniej, przed wymarszem, zdarzyła się koszmarna rzecz. Kiedy był gwizdek alarmu przeciwlotniczego, wybiegłyśmy na plac, alarm odwołany, wracamy, a nagle przywożą ciężarówkami kobiety z innej fabryki, gdzie trafiły bomby. I dopiero zobaczyłyśmy, jak wyglądają ofiary nalotu bombowego. Większość z tych kobiet była takimi samymi nędzarkami jak my. Ale to była krwawa masa, bez rąk, bez uszu, wypalone oczy, urwane nogi, wyprute flaki, masa krwista mięsa. Przywieźli do naszego szpitala, abyśmy ich uratowali. W naszym szpitalu szumnej nazwy Rewir był tylko jeden lekarz i 2 pomocnice felczera. Co miały zrobić z tymi ludźmi? Co oni mieli zrobić? Amputować, szyć? Czym? Jak? Wszystko wyło, krzyczało z bólu. Przychodziliśmy szukać, może kogoś znajomego, może kogoś, kogo znaliśmy jeszcze sprzed wojny. Może znajdziemy. Nasze nadzorczynie brodziły we krwi, dostawały szału. Takimi szpicrutami biły nas po twarzy i wyganiały z rewiru. Ale tak jak powiedziałem, kolumny wymaszerowały za ciężarówką z chlebem, która miała ten chleb dać w momencie, kiedy dojdą do wyznaczonego celu. Pani Władysława nigdy tego chleba i tej ciężarówki nie widziała. Ciężarówka zniknęła, a więźniarki z panią Władysławą jeszcze 4 dni maszerowały przez niemieckie miasta i wsie. Pani Władysława wspomina: maszerujemy przez niemieckie miasteczka. Kiedy Niemcy widzą 1000 więźniarek w łachmanach, zamykają okna i drzwi. Słychać tylko: idą wszy, brud i tyfus. Nasze strażniczki załatwiają coś z bugermajstrem. Mamy zostać skierowani do 2 stodół i szkoły i sali gimnastycznej. Tam mamy przespać nos. Rzucają nam słomę, abyśmy zrobiły sobie barłuk. 2 jeszcze dość mocno zachowane z siłami francuski rozkładają się pod oknami, dochodzą do nich inne. 2 Polki, 3 Greczynki, 4 Czeszki, 5 Węgierek rozkłada się dalej. Nad ranem nalot, bardzo blisko. Bomby dudnią, co powoduje, że wylatują szyby z okien. Całe szkło poszło na te francuski. Pocięte, całe we krwi. Nie ma bandaży, nie ma jak ratować. A tu przecież nadchodzi już koniec wojny. Stoimy w innym miasteczku. Obok buraki z ziemi. Wyciągamy je po cichu. Nasze strażniczki i strażnicy nie reagują. Zaczynamy obgryzać. Jesteśmy brudne. Obgryzamy buraki resztkami zębów. Nie mamy witamin. Niektóre kobiety zostawiają zęby w buraku. Szkorbut. I nagle patrzymy obok, coś niezwykłego.
Rozkładane są stoły krzyżakowe, na nich białe obrusy i wyciągane wielkie, potężne bocheny chleba okrągłe. Jakieś sery, ląduje mleko, Szwab w kuflach niesie piwo. Co się dzieje? Biegają te Niemki jak oszalałe. Dlaczego tak się dzieje? Już wiemy dlaczego. Patrzymy, a ze wzgórza jadą amerykańskie czołgi. 4 amerykańskie czołgi. W każdym 2 amerykańskich żołnierzy. Rzuciliśmy się jak stado w kierunku tych czołgów. A tam przecież tylko 6 chłopa, a nas 1000 więźniarek. Z burakami, z zębami, wbitymi w buraki. Brudne, zawszone. Wchodzimy na czołgi po gąsienicach, które się zatrzymały. Krzyczymy: wolność, wolność, jeść, jeść, dolary. Wśród nas są 2, które pochodzą z zamożnych rodów. Nazywałyśmy je hrabiankami. One przekrzykują nasze okrzyki wolności, krzycząc: patrzcie tam, a tam w pole razem z psami, z porzuconą broń i pelerynami uciekają nasze strażniczki i strażnicy. Gonimy, łapiemy za nimi, trzeba zabić, zastrzelić. Tam nie jeść, nie wolność, tam, teraz zemsta. Amerykańscy chłopcy rozłożyli ręce. Powiedzieli: to nie nasza sprawa, my tu od armaty, musimy mieć armatę, musimy pilnować armaty. Te hrabianki i inne odrzuciły cukierki, odrzuciły gumy do rzucia, odrzuciły Coca-Colę i odrzuciły jedzenie. Pobiegły za nimi, dopadły je. Odwróciłam głowę, mówi pani Stanisława. Zamknęłam oczy. Nie mogłam na to patrzeć. Byłam szczęśliwa, że skończyła się wolność. Porzuconą pelerynę po esesmańskiej strażniczce wzięłam i zawinęłam moją przyjaciółkę, która wcześniej z niemieckiego domu, jak maszerowaliśmy, ukradła trochę twarogu i kiedy leżałam wyczerpana, włożyła mi go w usta. To była moja nowa przyjaciółka, Jugosłowianka. Przytuliłam ją i wzięłam do siebie. Poszliśmy do zagrody, mając w ręku jeszcze 2 buraki. W zagrodzie stała amerykańska armata i amerykański żołnierz, który mówił coś do słuchawki, ale kątem oka obserwował osranego po pachy niemieckiego gospodarza ze strachu, który łapał kury w kurniku, macał i wyciągał jaja, ciepłe jaja i kładł na zębate koło armaty. Żołnierz patrzył na te jaja tak samo jak my, z wielką zachłannością. I nagle, kiedy zobaczył nas, obszarpane 2 dziewczyny, gestem szybkim wydał rozkaz i ten niemiecki chłop, wystraszony panicznie, wyciągnął te jaja, podszedł i włożył nam w kieszenie naszych drelichów z obozowym numerem po 3 ciepłe, przed chwilą zniesione przez kury jaja.